się ma tu wahać. Pełna hybryda w Suzuki S-Crossie od jakiegoś czasu nazywa się Dual Jet Hybrid, a nie Strong Hybrid i ta zmiana nazwy, w sumie biorąc pod uwagę, że moc tej odmiany to 116 koni, ma sens, jest to jednak kosmetyka, która nie wpływa na ogólny charakter tego modelu. A ten, jak na Suzuki przystało, jest bardziej stawiający na tradycyjne podejście, bez jakichś nowinek, np. w sposobie obsługi, oznaczających nieraz u konkurencji niepotrzebne udziwnienia. W przypadku S-Crossa bardziej oldschoolowe rozwiązania wynikają również z wieku samej konstrukcji, ponieważ model ten jeszcze pod nazwą SX4 S-Cross debiutował na rynku w 2013 roku. Przez ten czas producent postanowił nie decydować się na wypuszczenie zupełnie nowej generacji, tylko na regularne odświeżanie tego, co już jest i faktycznie w 2023 roku model ten mało przypomina w detalach nadwozia swojego odpowiednika sprzed dekady, ale pod kątem np. proporcji nadwozia S-Cross pozostał taki sam i wciąż mamy tutaj do czynienia z neutralnie zaprojektowaną bryłą i linią boczną. Wspominane detale w postaci np. przedniego pasa czy świateł z tyłu najbardziej zmieniły się w 2021 roku, kiedy S-Cross stracił człon SX4 z nazwy i przyznam, że całkiem nieźle te modyfikacje maskują wiek tego modelu i wciąż może on się podobać, zwłaszcza z przodu, który jest teraz znacznie bardziej muskularny. Za to z tyłu nie przekonują mnie jasne wykończenia lamp. W testowanej wersji Elegance w standardzie dostaje się 17-calowe polerowane felgi aluminiowe, lakier metalik wymaga dopłaty 2490 zł. W przypadku wnętrza też można mówić o umiejętnym odświeżeniu, bo względem wersji przed liftingiem, którą pokazałem na przybitce, współczesne egzemplarze z podniesionym ekranem centralnym i przetłoczeniem przed miejscem pasażera prezentują się wyraźnie lepiej. Wciąż jest to jednak przestrzeń stworzona dla fanów bardziej tradycyjnej motoryzacji. W ramach kabinowej ciekawostki powiem jeszcze, że pomimo tego, że po liftingu testowany model jest po prostu S-Crossem, to na dywanikach mamy jeszcze znaki SX4. Na tylnej klapie SX4 już zniknęło, a zaraz po odświeżeniu jeszcze na niej było, więc pewnie Suzuki zostało więcej dywaników w magazynach niż znaczków modelu. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi w testowanym modelu mamy twarde tworzywa, które wyglądają trochę plastikowo, ale bez jakiegoś dramatu. Lepiej prezentują się te wstawki miękkie, co prawda te szwy są tutaj tylko wytłoczone, to nie jest skóra, ale i tak pozytywne robi to wrażenie estetyczne, tym bardziej, że ten fragment jest perforowany. Trochę na drzwiach mamy ekoskóry, na boczkach tutaj oraz na podłokietnikach, które są odpowiednio miękkie. Niższe partie kokpitu to kontynuacja twardych materiałów na tunelu środkowym, czy też w innych miejscach kabiny. Nie znajdzie się przesadnie dużo fortepianowej czerni, więc jest bardziej matowo i łatwiej można utrzymać całość w czystości. Mamy bardzo dobre spasowanie, nic tutaj nie trzeszczy, więc S-Cross jakościowo wypada przeciętnie. Też toporny nieraz projekt przycisków nie pomaga w odbiorze, ale także nie ma tu niczego, co by jakoś kłuło w oczy, więc podczas jazdy nie zwraca się na ten obszar po prostu uwagi. S-Cross poza testowaną pełną hybrydą występuje też w bardziej tradycyjnej formie, gdzie mamy silnik benzynowy 1.4 Booster Jet 129 koni wsparty jedynie miękkim układem hybrydowym i ta odmiana jest o 12 000 złotych tańsza niż to, co pokazuję na tym filmie. Trzeba brać jednak poprawkę, że z 1.4 Booster Jet usunięte zostały warianty z automatycznymi skrzyniami biegów i obecnie można liczyć tam wyłącznie na 6-stopniowego manuala, podczas gdy hybryda Dual Jet posiada zautomatyzowaną przekładnię ASG. Zatem na tym polu zdaje się, że Suzuki chciało zróżnicować ofertę i bardziej przyciągnąć klientów nie chcących samemu zmieniać biegów do pełnej hybrydy. W obu przypadkach występuje za to napęd na 4 koła All Grip i wypada to pochwalić, ponieważ w tym segmencie jest to coraz rzadszy widok, a dla części osób jego obecność będzie pożądana. Pod kątem wyposażenia mamy tutaj klasyczne japońskie podejście, gdzie jest kilka poziomów wyposażenia z góry ustalanych przez producenta i minimalne możliwości ingerencji w nie, bo domówić można tylko inny lakier i akcesoria. Testowany wariant Dual Jet Hybrid nie występuje w bazowej wersji Comfort, a w minimum środkowej Premium i można w nim liczyć już na wystarczający poziom ze światłami LED, dwustrefową klimatyzacją, czujnikami parkowania z kamerą cofania, aktywnym tempomatem czy wszystkimi przewidzianymi do tego modelu systemami bezpieczeństwa. Testowany Elegance wprowadza dodatki głównie z obszaru multimediów, bo dochodzi nowy system inforozrywki, na ekranie którego wyświetla się obraz z 4 kamer systemu 360 stopni. Mamy też nawigację, zatem jeśli ktoś podłączy smartfona, to większość tych zmian nie jest fundamentalna. Egzemplarz, który pokazuje, kosztuje łącznie 141 390 zł.
Gdyby ktoś chciał wydać mniej, to za 117 tysięcy złotych można dorwać wersję premium z benzyną 129 koni i na podstawie takiej konfiguracji dopowiem, ile jeszcze S-Cross kosztowałby, gdyby ktoś chciał wziąć go w leasingu operacyjnym na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlist Polska. W cenach netto za parametry weźmie 20% wpłaty własnej, czyli 19 008 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co przekłada się na 28 512 zł i wtedy miesięczna rata to 1532 zł. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a na stronie Carlist Polska są też inne modele, również w wynajmie długoterminowym. Układ Dual-Jet Hybrid w S-Crossie to miks silnika benzynowego 1.5 generującego 102 konie mechaniczne, a także wspomagającej go jednostki elektrycznej, która czerpie energię z akumulatorów 840 Wh i które to ładowane są albo podczas hamowania, albo nadwyżkami energii z silnika spalinowego. Mamy tu zatem dosyć standardowe podejście do hybrydy i to, co mi się w niej spodobało, to całkiem sprawnie działający tryb elektryczny, bo samochód przyspieszając od zera w rozsądnym miejskim tempie pozwalał mi często nie wybudzać jednostki spalinowej do około 40 km na godzinę, a jadąc na przykład około 60 km na godzinę mogłem jeszcze o te 10 km na godzinę lekko zwiększać prędkość. Podróżując szybciej albo mocno wciskając gaz, benzyna się już aktywowała, co jest spodziewanym scenariuszem. Czasami tylko ten obraz psuł fakt, że silnik spalinowy odpalał się zaraz nawet po lekkim ruszeniu i nie wiem, z czego to wynikało, bo komputer tak steruje całym układem, że około 40-80% energii cały czas jest w nim dostępnej. Szkoda też, że na zegarach nie ma pokazanego punktu, po którym wymusi się za sprawą rosnącej intensywności przyspieszania włączenie benzyny, ale zdaję sobie sprawę, że dla większości osób nie będzie to realna wada. Jeśli chodzi o przyspieszenie, to hybryda Suzuki tak rozpędza S-Crossa od 0 do 100 km na godzinę. A tak od 90 do 140. Mówimy tu zatem o samochodzie niezbyt szybkim, gdzie kluczową rolę w przyspieszaniu odgrywać musi wolno sący silnik benzynowy. Oznacza to, że aby wykrzesać maksymalną dynamikę, musi się on wkręcać na wysokie obroty, bo co prawda silnik elektryczny pomaga podczas przyspieszania i można to nawet trochę poczuć, to jednak najwięcej zależy od jednostki spalinowej i przy wyższych prędkościach, przy 2 osobach na pokładzie i też bagażach, samochód przy np. 2500 obrotów przyspieszał wciąż dosyć ospale i dopiero przy 4-5 tysiącach obrotów zaczynało się coś więcej dziać. Ogólnie jednak dynamika hybrydy jest wystarczająca, aby bezpiecznie dotrzeć do celu dla kierowców z mniejszym zamiłowaniem do ostrej jazdy, a S-Cross jest też modelem do takich osób adresowany, biorąc pod uwagę całokształt. Jeśli ktoś potrzebuje lepszego przyspieszenia, to w ofercie czeka miękka hybryda 1.4 129 koni, no ale wtedy, tak jak mówiłem, nie ma co liczyć na automatyczną skrzynię. W Dual-Jet Hybrid nie dostajemy klasycznego automatu, tylko zautomatyzowaną przekładnię. Dla użytkownika najważniejsze jest jednak to, że podczas jazdy biegami nie trzeba tu zmieniać i jedynie przełączając się dźwignią z R na D albo odwrotnie, dokuczać może liniowa zmiana trybów, gdzie M jest bezpośrednio pod D i można się przez to pomylić. Ogólnie praca skrzyni pod kątem trafności doboru przełożeń i łatwości wymuszania redukcji wypada ok. Trochę gorzej jest z płynnością podczas wyraźniejszego przyspieszania, bo wtedy moment zmiany biegów na wyższych obrotach się czuje i nie jest to takie zwykłe szarpnięcie, a po prostu zauważalna przerwa w zwiększaniu prędkości spowodowana dosyć powolną pracą skrzyni, co też akustycznie sprawia wrażenie, jakby zmiana biegów była przeciągana. Przy lżejszym przyspieszaniu na szczęście jest to albo mało, albo wcale nieodczuwalne, ale fakt zostaje, że zautomatyzowana przekładnia zachowuje się ogólnie gorzej niż taki przeciętny automat i znowu dla osób poszukujących samochodu do dynamicznej jazdy będzie to wada, a jeśli ktoś po prostu będzie jeździć S-Crossem tak jak ja, czyli aby dojechać do celu na luzie, to nie będzie to zwracało uwagi. Model ten bowiem w wariancie hybrydowym ma bardzo klarownie ustalony charakter i też jadąc normalnie pozwala on uzyskać rozsądne wyniki spalania, bo w Warszawie miałem średnio 4,5 litra na 100 km. Poza miastem rezultaty oscylowały wokół 5 litrów, na drogach ekspresowych było to 6 litrów, a przy prędkościach autostradowych rosły do 7,5 litra wskazania komputera, ale wtedy już dosyć słaba benzyna musi dawać z siebie naprawdę dużo, więc atuty hybrydy odczuć można zwłaszcza jadąc wolniej. Charakter testowanego Suzuki, o którym
wspominałem przed chwilą, jest spokojny i czuje się to także w układzie kierowniczym, który ma mocno wygładzone reakcje i styl wspomagania powoduje, że sprawia on wrażenie trochę sztucznego, ale za to bardzo przewidywalnego i dającego odpowiednie poczucie bezpieczeństwa. Zawieszenie jest dobrze zbalansowane, bo z jednej strony jest dosyć miękkie i skutecznie izoluje od nierówności na drodze, ale nie do przesady i na zakrętach pokonywanych bez szaleń stabilność nie jest problemem. W połączeniu z grubymi oponami i dającymi radę nawet przy długiej podróży fotelami daje to moim zdaniem udany balans jak na auto, które ma być neutralne w odbiorze. Wraz z liftingiem S-Crossa w kabinie pojawił się nowy system inforozrywki. Jest to ogromny krok naprzód względem tego, co było kiedyś, chociażby ekran domowy. Zawiera więcej informacji wewnątrz poszczególnych modułów, gdy są one odpalone pełnoekranowo. Mamy przyciski w prawym dolnym rogu, dzięki czemu można łatwo przełączać się pomiędzy nimi, co się dzieje też szybko. Interfejs jest teraz znacznie nowocześniejszy, bardziej estetyczny. Mamy również dobrze zaprojektowane wszystkie elementy klikalne, zarówno pod kątem wielkości, jak również tego, jak zostały na przykład tutaj pogrupowane w ustawieniach w kategoriach. Jest też integracja ze smartfonami, więc jest to system w końcu odpowiednio nowoczesny i po prostu bezproblemowy w codziennym użytkowaniu. Dlatego żałuję, że więcej ustawień się tutaj nie znalazło, ponieważ większością rzeczy związanych zwłaszcza z działaniem samochodu steruje się z komputera pomiędzy zegarami, którego obsługa jest bardzo niewygodna. Trzeba wciskać prawy patyk obok zestawu wskaźników, wtedy odpala się długie menu i lekko obracając ten patyk można przewijać się po poszczególnych polach. Jest to bardzo kiepsko zaprojektowane, nawet podczas postoju jest uciążliwe, trzeba wychylać rękę i powinno być to już usunięte przy okazji odświeżenia. Na szczęście wraz z liftingiem ten komputer zyskał język polski, a jeszcze niedawno go nie było. Krótko wciskając prawy patyk przełącza się już pomiędzy ekranami informacyjnymi poza menu. Jeśli chodzi o to, co można tutaj sobie wyświetlać, to jest wszystko te bardziej standardowe rzeczy związane z działaniem układu hybrydowego, te mniej standardowe, jak na przykład pomiar przeciążeń, no i też te najważniejsze, jak średnie spalanie czy zasięg. Dostęp do tych informacji przez ten patyk jest niewygodny przez to, że trzeba się przewijać, jeśli pominiemy to, co nas interesuje, to przez całą listę od nowa, no ale ogólnie jest to wszystko w sposób przejrzysty podany. No i też muszę przyznać, że fizyczne tarcze zegarów są bardzo ładne tutaj. Jakiś ekran LCD na całości takiego efektu estetycznego by nie zapewnił. Patykiem z lewej strony z kolei przełącza się komputery podróżne. Szkoda, że Suzuki się tego rozwiązania trzyma, ponieważ niewielkim wysiłkiem tutaj można by umieścić 2 czy 3 przyciski odpowiadające za komputer i byłoby wygodniej, no ale jest to tylko myślenie życzeniowe. Spójrzmy, co się dostaje faktycznie na tej kierownicy. Z prawej strony mamy przyciski odpowiadające za obsługę tempomatu, z lewej symetrycznie za system audio, trochę na dole mamy odbiór, odrzucanie połączeń, a tutaj steruje się asystentem utrzymania pasa ruchów. Wszystkie sekcje są od siebie przejrzyście oddzielone, a całość wygodna w obsłudze. Zastrzeżeń nie mam też do panelu klimatyzacji, który jest w pełni fizyczny i nie sprawia żadnych problemów jego obsługa. Nie podoba mi się za to, że na pokładzie mamy tylko jeden port USB tutaj. Jest on zakryty w pomysłowy sposób, no ale wciąż jest to tylko jedno USB na cały, wcale nie tani samochód. Pewnym ratunkiem dla osób z adapterem będzie gniazdo 12V w podłokietniku. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma standardowy kształt dla Suzuki, co oznacza, że jest on lekki, niewielki, ma też obłe kształty, więc nie przeszkadza w kieszeni. Wykonany został w większości z przeciętnego czarnego plastiku. Wrażenia estetyczne poprawiają srebrne wstawki. Generalnie zatem S-Cross to dobra propozycja pod kątem sposobu obsługi dla osób, które nie lubią nowych trendów w tym obszarze w postaci np. płytek dotykowych czy ogromnych tabletów, do których przenoszone są panele klimatyzacji. Suzuki nie jest idealnie pod kątem ergonomii, ale wciąż jeśli ktoś kupując nowy samochód chce się w nim poczuć mniej więcej jak w swoim starym użytkowanym od lat, to S-Cross jest jedną z ostatnich tego typu propozycji i nie uważam tego za wadę, a za cechę testowanego modelu. Wyczuwalność na dworze S-Crossa wjeżdżając gdzieś przodem jest dobra, wpływa na to maska, która jest bezproblemowo widoczna z perspektywy kierowcy, nie jest jakoś pochylona. Teraz po liftingu jest ona też bardziej napompowana, więc jeszcze to poprawia sprawę. Mamy także tutaj domyślnie wysoką pozycję za kierownicą, widoczność na boki jest ok, z tyłu po przekątnej słupek nie jest zbytnio masywny, tylna szyba nie jest zbyt wysoko poprowadzona, jest spora, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem.
Kamery w obecnej wersji testowanego modelu względem tego, co było kiedyś, nie poprawiły swojej jakości, co oznacza, że wciąż pod kątem szczegółowości czy rozdzielczości wypadają kiepsko, ale za to można mieć teraz 4 kamery w widoku 360 stopni, więc na tym polu dokonał się postęp, no i jest to przydatne rozwiązanie, zwłaszcza, że mamy kilka widoków do wyboru w zależności od aktualnych potrzeb, wliczając w to skupienie się na newralgicznym prawym nadkolu. Na postoju uruchomić można też widok, który pokazuje, co znajduje się wokół samochodu w bardzo niecodziennej formie. Podczas użytkowania nie widzę jakiegoś scenariusza, w którym byłoby mi to tak realnie potrzebne, no ale fakt zostaje, że Bayer jest ciekawy i w sumie nie spodziewałbym się w samochodzie takim jak Suzuki czegoś takiego zastosowanego. Wymiary samochodu to 430 cm długości i 178 cm szerokości, co w połączeniu z bryłą na dwozie ułatwia życie gdzieś na parkingach. Tym bardziej, że S-Cross ma układ kierowniczy, który przy niskich prędkościach stawia niewielki opór i gwarantuje całkiem żwawe reakcje, dzięki czemu manewrowanie jest sprawne i można poczuć się jak w aucie o trochę bardziej miejskim przeznaczeniu. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza testowanego Suzuki składa się z podświetlonych przestrzeni na nogi oraz półki na tunelu środkowym. W kamerze tego za bardzo nie widać, gołym okiem też nie zwraca to zbytnio na siebie uwagi. Bardziej uwagę przykuwa czerwień obecna na przyciskach i przełącznikach, która w połączeniu z bielą na zegarach czy ekranie środkowym tworzy ciekawą kombinację. Coraz rzadziej już taki czerwony kolor można spotkać w samochodach, a buduje on trochę nacechowanego sportowo klimatu, więc pomimo tego, że ta kabina po zmroku niczym się nie wyróżnia pod kątem formy oświetlenia, to kolorystyką już trochę tak. Przednie światła w S-Crossie względem SX4 wyraźnie się zmieniły i obecnie najbardziej wyróżniają się w nich potrójne diodowe segmenty do jazdy dziennej. Niestety kierunkowskazy zostały żarówkowe, zostały tylko przeniesione niżej. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach LEDy za to są. Potrójne światła pozycyjne z tyłu są nawiązaniem do tego, co spotkać można z przodu. W tej części nadwozia mamy powrót do żarówkowych kierunkowskazów i ogólnie testowany Suzuki wciąż jest oświetlony w sposób mocno stonowany, ale wygląda trochę lepiej niż wcześniej. Wraz z liftingiem światła w S-Crossie zostały przeniesione z soczewek do zwykłych odbłyśników, co odbiło się trochę negatywnie na precyzji poziomej odcinania stref jasnych od ciemnych, ale jak na tego typu rozwiązanie wypada ona wciąż przyzwoicie. Dodając do tego dobrą moc, otrzymujemy niezły, spodziewany poziom jak na LEDowe światła bez żadnej adaptacyjności. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki przyzwoity zapas wolnej przestrzeni. Jeśli chodzi o ilość miejsca nad głową, to nawet gdy się bardziej wyprostuję, od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Tylna kanapa oferuje też niewielkie możliwości regulacji kąta pochylenia oparcia. Bagażnik pełnej hybrydy S-Crossa ma 293 litry pojemności, aż o 137 litrów mniej niż w wariancie miękko-hybrydowym. Kufer cechuje się niskim progiem załadunkowym, dużym otworem, a także regularnymi kształtami. Przestrzeń uciekła pod podłogą, gdzie mamy tylko kilka płytkich przegródek. Po bokach z prawej strony znaleźć można gniazdo 12V, jest też kieszeń w nadkolu. Z lewej strony kieszeń też się znajduje, ale symetrycznie jest haczyk na jakąś torbę. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń zdolności ładunkowe samochodu to 665 litrów, podłoga nie ma wtedy uskoku, jedynie oparcia lekko się unoszą. Podsumowując, Suzuki S-Cross to samochód, który zdecydowanie nie jest dla każdego, ponieważ dla części osób będzie reprezentował on w różnych miejscach po prostu zbyt przestarzałe podejście względem konkurencji. Dla innych jednak będzie to zaleta, bo testowany model niczym w sposobie obsługi nie zaskoczy. W S-Crossie mamy też spójne z tą filozofią właściwości jezdne i dla osób, które chcą mieć neutralny samochód, który po prostu dowiezie do celu i nie zwróci na siebie przy tym uwagi, jest to warta rozważenia propozycja. Do takiego stylu użytkowania pasuje też pełna hybryda, przy czym wciąż do tego modelu lepszy jest moim zdaniem dynamiczniejszy i tańszy 1.4 Booster Jet, dlatego żałuję, że Suzuki pozbyło się z niego dla chętnych automatycznej skrzyni.
I to wszystko, co przygotowałem o S-Crossie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!